Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was dzisiaj w ten wyjątkowy dzień, 6 grudnia, czyli Mikołajki, czy też Dzień Świętego Mikołaja. I myślę, że jest to idealny moment, żeby powiedzieć Wam o czymś, o czym być może nie wiecie, a myślę, że warto. A mianowicie, moi drodzy, Święty Mikołaj istniał naprawdę i pochodził z terenów współczesnej Turcji. Ciekawi? Zapraszam do oglądania. Święty Mikołaj, czy też Mikołaj z Miry, to święty katolicki i prawosławny. Żył na przełomie III i IV wieku. Urodził się około roku 300 w miejscowości Patara w Licji. Teraz pokażę Wam tutaj mapę, żebyście mogli bardziej się zorientować lokalizacyjnie, gdzie ta miejscowość się znajduje. Jak widzicie, obecnie jest to południowo-zachodnia część Turcji i miejscowość ta znajduje się w połowie drogi mniej więcej między Kasz a Fethiye. Mikołaj był długo wyczekiwanym jedynym dzieckiem bardzo zamożnej rodziny handlarzy pszenicą. Niestety jego rodzice dość wcześnie zmarli wskutek zarazy i w ten sposób Mikołaj odziedziczył naprawdę ogromny majątek. A że podobno już od dziecka był bardzo pobożny i wrażliwy na potrzeby innych, postanowił cały swój majątek rozdać ubogim. I jest naprawdę wiele legend dotyczących jego życia, jego dobrych uczynków, cudów, jakich dokonywał, ale myślę, że szczególnie warto przytoczyć tutaj jedną z tych legend. Legendę o 3 córkach. Bo myślę, że właśnie ta legenda mogła zapoczątkować tradycję obdarowywania szczególnie dzieci jakimiś drobnymi upominkami właśnie w Mikołajki. Legenda mówi o tym, że w pewnej rodzinie były 3 córki, które bardzo chciały wyjść za mąż, ale niestety rodziców nie było stać na posag dla nich. I w związku z tym też za mąż wyjść nie mogły. W końcu ojciec postanowił wysłać te dziewczyny do domu publicznego, żeby zarobiły na swój posag przez nierząd. Mikołaj, kiedy się o tym dowiedział, chciał uratować te dziewczyny przed zhańbieniem i postanowił pewnej nocy wrzucić dziewczynom przez okno woreczki ze złotem, tak aby wystarczyło to na ich posag. Niestety, według legendy okazało się, że okno jest zamknięte, dlatego też wszedł na dach i wrzucił te woreczki przez komin, a akurat jedna z córek suszyła na kominku swoje skarpetki. Woreczek z pieniędzmi, złotem wpadł do tej skarpetki i stąd właśnie się bierze obecna mikołajkowa, czy też nawet bożonarodzeniowa tradycja. Oczywiście trudno powiedzieć, czy takie wydarzenie w ogóle miało miejsce, ale taka jest legenda. Ale dlaczego święty Mikołaj jest też nazywany Mikołajem z Miry? Dlatego, że przez część swojego życia pełnił funkcję biskupa Miry właśnie. Mira to miejscowość, która obecnie nazywa się Demre i jest oddalona o około 140 km od Antalii. Święty Mikołaj zmarł w Mirze prawdopodobnie w roku 343, właśnie 6 grudnia. Dlatego to 6 grudnia do tej pory go wspominamy. Jego ciało zostało pochowane w tamtejszym kościele i relikwie bardzo długo właśnie tam się znajdowały w sarkofagu, ale w roku 1089 zostały wykradzione prawdopodobnie przez włoskich żeglarzy i zostały przeniesione do Włoch, do Bari i do tej pory właśnie tam się znajdują. Dlatego też niektórzy mówią o świętym Mikołaju jako o Mikołaju z Bari, a nie z Miry. Natomiast sam kościół świętego Mikołaja do tej pory znajduje się w Demre. Można go zwiedzać, bo jest w tej chwili przekształcony na Muzeum Świętego Mikołaja. Cały czas można zobaczyć też ten sarkofag. I z tego, co znalazłam na oficjalnej stronie tego muzeum, jest ono otwarte codziennie od 8:30 do 17:30 i obecnie bilet wstępu kosztuje 125 lir. Na miejscu można też kupić różne pamiątki związane ze świętym Mikołajem, ale oczywiście te pamiątki nie wyglądają w taki sposób, bo święty Mikołaj na ikonach prawosławnych jest przedstawiany właśnie jako biskup. W
w biskupich czerwonych szatach, często z mitrą na głowie, z pastorałem w ręce, albo też często z 3 złotymi kulami, które właśnie mają odnosić się do tej legendy o 3 córkach. Mi osobiście jeszcze nie udało się tam dotrzeć, ale jeśli kiedykolwiek będę miała okazję, to na pewno to miejsce odwiedzę i wtedy na pewno pojawi się tutaj dokładna relacja z tego miejsca. Ale jeżeli ktoś z Was tam był, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. A pozostali, dajcie mi koniecznie znać, czy w ogóle o tym wiedzieliście, czy udało mi się Was zaskoczyć. I tutaj chciałabym jeszcze nawiązać do tych tradycji współczesnych, mikołajkowych czy też bożonarodzeniowych i zapytać Was o to, jak to jest w Waszym domu. W moim domu rodzinnym 6 grudnia na Mikołajki właśnie święty Mikołaj przynosił drobne upominki i zostawiał je w butach. Więc jako dziecko zawsze 5 grudnia wieczorem szorowałam te buty, później ustawiałam je równo w przedpokoju, żeby mieć pewność, że rano znajdę tam jakiś słodki upominek. Z kolei takie większe prezenty to przynosił w Wigilię pod choinkę gwiazdor, dlatego że ja pochodzę z Wielkopolski. Dajcie mi znać, jak to jest u Was, bo wiem, że w różnych regionach Polski różne osoby, postaci te prezenty przynoszą. A jak to jest w Turcji? Czy jeżeli święty Mikołaj pochodzi z terenu współczesnej Turcji, to czy Turcy te Mikołajki obchodzą? Czy też Boże Narodzenie? Ja już na ten temat mówiłam w filmach świątecznych z poprzednich lat, więc jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, to zostawię Wam w przypiętym komentarzu link do wszystkich tych filmów. Możecie sobie to nadrobić, ale teraz tylko krótko przypomnę Wam, że Turcy Bożego Narodzenia nie obchodzą. Wynika to oczywiście z różnic wyznaniowych. Turcy w większości są muzułmanami, no więc Boże Narodzenie to nie jest ich święto, natomiast tak im się spodobały te tradycje około bożonarodzeniowe, że zaadoptowali je pod swój nowy rok. Więc w części tureckich domów właśnie na Sylwestra ubiera się choinkę i właśnie na Sylwestra obdarowuje się bliskich prezentami od świętego Mikołaja. I to tyle, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Życzę Wam udanych Mikołajek. Napiszcie mi koniecznie, czy znaleźliście dzisiaj jakieś upominki w swoich butach. A ja zachęcam Was do subskrypcji kanału, żebyście nie przegapili kolejnych filmów, bo postaram się, żeby kolejne filmy w grudniu też dotyczyły tematyki świątecznej. A teraz już nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz.